Witajcie telewidzowie kolejnego dnia. Wczoraj mieliśmy bardzo przykrą sytuację. To ochroniarz chciał wejść do Mariki do pokoju. Marika była sama w pokoju. Mówi otwórz te drzwi, otwórz te drzwi. To wyglądało jakby chciał ją po prostu tam zgwałcić. No i w skrócie jest teraz policja. Chcieli nas trochę tutaj ten hotel trochę przekupić, wycieczki codziennie, ale no nie, idziemy teraz do sądu z tym. No i czekamy. Przyjechał też jakiś wyższy policjant, taki, że podejmuje jakieś decyzje. Okej, mówi, piszemy papiery i jedziemy na policję, więc my pewnie teraz też zaraz zbierzemy się i będziemy musieli jechać na policję, złożyć nasz raport. Siedzieliśmy w pokoju ponad 4 godziny, spisywanie zeznań, przesłuchiwanie świadków. Przywieźli nawet z aresztu tego chłopaka. Też menadżer przyjechał z nocki, także sporo było pisania. Kręcili tak też, że zmienianie zeznań, Mariki przepisywali, on dyktował, co Marika niby zeznała, w ogóle Marika porwała mu te zeznania, mówi jeszcze raz. Rzuciłam po prostu mu to. A teraz jedziemy do sądu. Jesteśmy już w lobby, czekamy teraz na samochód, nie wiem czy policyjny, czy te policyjne już pojechały, bo tutaj były 3 policyjne samochody, albo z hotelu nam załatwią i jedziemy do tego sądu. No i najgorsze jest to, że paszport Mariki zabrali. No, kłóciłam się z panem policjantem, ale no, ciężko. Także powiedział, że nie do końca sprawy zachowa dokumenty, ale też nie tylko moje, więc gdzieś tam się tym pocieszam. Ale, Wszystkich, którzy są w sprawie zamieszani, są jakby dokumenty zabrane, tak, nawet menadżera. ale jak coś, to już gotowości do ambasady dzwonić. Trochę poczekaliśmy, ale już czas pojechać do sądu. No to jedziemy. Pewnie będziemy jechać za jakieś 20 minut, bo to pewnie w centrum. Polska flaga tutaj wisi. Jesteśmy już pod sądem. No tam w środku podejrzewam, że nie będzie można nagrywać. Jesteśmy już w sądzie. Ja jestem w toalecie. Marika poszła sama. Znaczy wyszliśmy razem, ale sędzia mnie wyprosił, powiedział, że nie mogę zostać i mam poczekać na zewnątrz, więc wpadłem tu szybko coś dograć. Nie będę tam nagrywał, bo tam mnóstwo policji i też z boku są ludzie złapani, w kajdankach siedzą, którzy czekają też na jakieś wyroki sądowe. Wychodzimy już z sądu Marii po sprawie, ale numer jeszcze się zgubiliśmy. Poszliśmy. Poszliśmy na dół do więzienia. Ciężka decyzja, ciężka sytuacja w ogóle, ciężki dzień. No ale finalnie wybaczyłam chłopakowi. Nie chcę, żeby miał jakieś konsekwencje, żeby więcej nie mógł pracować nigdzie w turystyce. Nie chcę też, żeby szedł do więzienia, bo to, jakbym powiedziała dalej, to by się to dalej ciągnęło. Czyli ty musiałaś podjąć decyzję, czy chcesz, żeby tak, to się toczyło dalej? Powiedział, nie naciskam, decyzja należy też do ciebie, zrób co chcesz. Zastanów się teraz, tylko powiedz mi, czego od niego oczekujesz. No i nie było to takie łatwe, siedząc tam i na szybko tak coś mówię, kurczę, no. Z jednej strony tak, fajnie, znaczy dobrze by było, żeby wziął jakąś odpowiedzialność, z drugiej strony może wziął lekcję z tego i więcej już tak nie zrobi. Także póki co zostaje Na wolności. zwolniony. Z tego co zrozumiałam, że jeszcze dzisiaj będzie w takim więzieniu, przetrzymaniu, żeby do wyjaśnienia sprawy, no ale że później będzie wolny. No i zostanie tak zwolniony z hotelu, ale nie całkowicie, że w papierach będzie zablokowany wszędzie. Tak, bo tutaj robią coś takiego, że jak zwolnią i mogą jeszcze zaznaczyć w papierach, że nigdzie go nie przyjmą w turystyce. A to był zastępca prokuratora generalnego, więc to taki... Ten z tobą co był, Tak, tak? tak, No tak. taki od razu cwaniak mnie wygonił. No właśnie, był taki naprawdę... Ostry. Pokrzyczał na tego chłopaka, pokrzyczał coś, wiecie, po arabsku z tymi emocjami, no ten chłopak się popłakał. No i czego chciałam, no to żeby mnie przeprosił i to zrobił, także idźmy na kolację. Przyjechała taksówa po nas z hotelu i wracamy. Jakąś kolację dzisiaj dobrą. Wróciliśmy już do hotelu, jeszcze musimy rezydentowi podpisać takie usprawiedliwienie, że był z nami, że był tłumaczem z Mariką w sądzie. Wczoraj udało nam się zapisać do restauracji, bo tutaj są 4 takie restauracje na kartę i można z każdej skorzystać raz na pobyt, więc my się wczoraj zapisaliśmy do indyjskiej. No i właśnie szukamy ją teraz. Tutaj wam Tak. pokazałem, jest dalej, tak? Bo tu jest Bazyliko, czyli jest włoska. Po prostu oddzielone tylko tym. Czyli my idziemy do indyjskiej, a na końcu jeszcze jest japońska. Na japońskiej wybierzemy się innym razem. Jesteśmy już w restauracji, zamówienie też złożyliśmy. Trochę relaksu się należy dzisiaj, Mari. Pysznie. Randka w indyjskiej na koniec dnia. Idealnie. A jak ktoś nas obserwuje dłużej, to wie, że my indyjskie jedzenie uwielbiamy. I jest nasze pierwsze danie. To jest nasza przystawka. 3 małe samosy. Smacznego. Smacznego. I takim oto sposobem przechodzimy do zupy. Mari jeszcze zajada, ja już skończyłem. Mari ma warzywną, też jakieś mleczko nalane, a ja mam
kary z rybą. Tu powinna być ryba w środku, no i widać, są kawałki. Może te kary uratuje trochę tą kolację. Moje jest z wołowiną, ładnie podane, a Marika ma z Kurczakiem. kurczakiem, masalę. Desery też nie zachwyciły, chociaż te kary, no to nie było indyjskie, ale trochę smaku załapaliśmy z Indii. A jestem tak zmęczona, że oczy Ile mi się spaliśmy? zamykają. 4 godziny? Chyba nawet nie. Chyba nawet nie, no. Wróciliśmy już do pokoju, czas to odespać, prawda? Oj, zdecydowanie. Zdecydowanie. Żadnych budzików jutro. O 7. O 7, okej. No tak, pójdziemy teraz spać, to będzie 10 godzin. Akurat. Witajcie Witajcie, telewidzowie telewidzowie. kolejnego dnia w Egipcie na All In. I przez te wszystkie ekscesy, które mieliśmy, nie pokazaliśmy Wam w całości hotelu, jak on wygląda, w jakim mieszkamy. Więc dzisiaj pokażemy Wam, jakie są śniadania, obiady, kolacje, no i te baseny, których jest tutaj sporo. A na początek dnia idziemy na śniadanie. Niespełna godzina została śniadania, więc idziemy coś zjeść teraz. Umówmy się, moi drodzy, że ja Wam to jedzenie po prostu przelecę, nie będę opowiadał, bo tutaj tyle tego jest, że nie wyrobiłbym się pewnie z 10 minut, więc lecimy. Dobra, mamy to, teraz czas sobie coś nałożyć. I tak wygląda mój talerz śniadaniowy. Mam ziemniaki tire, tutaj jest taki sos pomidorowy z mięsem, jest falafel, jest jakaś cebula, ogórek, omlet i ser feta. To jest Marii drugi talerz, pierwszy trochę tam coś poskubała i tyle nie głodna za bardzo, ale na słodkie to wiecie, drugi żołądek. Jak smaku gofry? Bardzo dobre. No widzę, ładnie tutaj sobie to skomponowałaś i cukier puder nawet się znalazł. A teraz idziemy jeszcze dokończyć naszą sprawę z wczoraj. Musimy załatwić z hotelem, chcemy raport z hotelu, co tutaj się stało. Skoro sąd uznał tego chłopaka, że był winny temu, co zrobił i przekroczył swoje uprawnienia, więc chcemy porozmawiać z menadżerem, bo wczoraj też się chamsko zachowali wobec nas, więc idziemy tą sprawę teraz ogarnąć. Chciałabym Gotowa? Aha. również tak, no, z kamer nagrania, których myślę, że znowu nie wydadzą, bo mieli bardzo duży problem, jak chcieliśmy je oglądać. Więc tutaj się zadziało wiele rzeczy, które należy jeszcze teraz na spokojnie wyjaśnić. Pokażemy Wam jeszcze, jak wygląda nasz pokój, ale na początek pokażemy Wam, jak wygląda widok z naszego pokoju. Mamy gdzie posiedzieć, balkon dość spory, a widok mamy taki. Tutaj buduje się, moim zdaniem, ten sam hotel, tylko jakby kolejne skrzydło, a mamy widok na baseny i na Morze Czerwone. A tych basenów tutaj jest sporo. W sumie zaraz Wam policzę. 1, 2, tu jest 3, tu jest 4, 5, 6, tam widzę z boku 7, 8, 9,
10 basenów widzę tylko z tej strony. A tak wygląda nasz pokój. Mamy tutaj 2 sofy, malutki stolik, łóżko rozkładane, gdyby ktoś chciał przyjść w gości. Mamy też swoje własne duże łóżko, ręczniki 2 w zestawie dają, stolik, jakby ktoś jeszcze chciał popracować, tylko tutaj internetu nie ma, ale wiadomo, obróbkę można sobie czegoś tam zrobić. Jest czajnik, jest herbata, kawy chyba nie ma, chyba że nie, to są herbaty. Także kawy nie ma, kawa jest na recepcji. Tutaj takie coś, przestrzeń na buty, na walizkę. Lustro, Spory pokój, tak, lustro też jest spore. szafa. W szafie jest safe przymocowany, bo nawet A, można będzie. jest przymocowany. To nie tak jak w Kambodży, że można było wyciągać. I łazienka. Łazienka też dosyć spora, gorąca woda. Jest też suszarka, lusterko do malowania, jak ktoś potrzebuje, z lepszym światłem. I telefon. Można do znajomych zadzwonić, jak się siedzi na kibelku. Tak, bo jak klątwa faraona dopadnie, to wiecie, że spędzacie w tym miejscu trochę więcej czasu. Całe szczęście odpukać nas do tej pory to nie spotkało. Tak, a tu jeszcze jest prysznic też, o proszę bardzo, od razu dają jakieś zestawy płynów, ciepła woda, tak jak Mari powiedziała, także superancko. I cały pokój ma 45 metrów, no to jest ogrom przestrzeni. Zresztą widzicie, no jak to wygląda. My się powoli zbieramy i jeszcze takie karty dostaliśmy. Karty, te są 2 w środku, karty się używa i się wymienia ręczniki, jak się idzie na basen. A my właśnie dzisiaj mamy zamiar poleżeć. Sprawy też nie załatwiliśmy tej z menadżerem, będzie dopiero o 12, więc jeszcze będziemy musieli trochę poczekać na walkę z nimi. Też taka dosyć niemiła sytuacja właśnie, ten pan menadżer z wczoraj, menadżer recepcji, przyszedł, ale co wy chcecie, ja tu jestem. A ja mówię, że no niekoniecznie, że wczoraj nie było okej to zachowanie z tym papierem. Wrzuciłem wam zdjęcie w ogóle, jaki papier dostaliśmy. Tak, i on też mi tą szybko kartkę wyrwał, żebym nie zrobiła zdjęcia, ale całe szczęście, że ten telefon to złapał. No to takie coś nie powinno też mieć miejsca po takiej sytuacji. A przy wyjściu jeszcze przy okazji, o patrzcie, taka lodówka jest, można sobie, o, patrz, tutaj nie, o, tu soki, woda i Coca-Cola. I to jest dokładane codziennie, w zależności jeśli zostawicie do sprzątania pokój, no to wtedy przyjdą i uzupełnią wam ten bar, a jeśli nie, to po prostu jak kogoś zobaczycie na korytarzu, to można zapytać. Ale przedwczoraj stało po prostu wszystko przygotowane przed drzwiami też. Ale wczoraj już nie. Wczoraj już nie. Wychodzimy teraz na główne baseny. Tam jest recepcja i główna restauracja. Tam byliśmy na śniadaniu. Tam gdzieś są nasze leżaki, już sobie to wybraliśmy. Oczywiście z boku tych basenów jest bar, można chlać ile się chce, bo to jest all in. Woda, drinki, piwo, wino, leje się tutaj, no powiedzmy cały dzień. Nawet takie truskawki kolega sprzedaje i zobaczcie. How much? $1 million. $2. Tu za $2 można sobie kupić, od razu można kartą płacić. Yes. Najlepsze pokoje moim zdaniem to są te właśnie w tą stronę. Tutaj na ten basen się dużo dzieje, też jest naświetlone dobrze z tej strony, bo tam koło nas to w tamtą stronę jest mało słońca. Tutaj już jest trzeci basen, tutaj jest drugi, ten główny to już widzieliście, a tych basenów tam wam pokazałem było około 10. No i z tej strony myślę, że jest podobnie, a najlepsze tutaj, jak przyjeżdżacie z dzieciakami, no to będą miały zabawę, zaraz wam pokażę gdzie. Dzieciaki najlepszą zabawę będą miały właśnie tutaj, proszę, aquapark jest w tym hotelu, o, poszedł, a tutaj, bo tam już jest morze, tutaj bierze się ręczniki, dokładnie w tym budyneczku. Takie karty dostajecie, co wam pokazywaliśmy i odbieracie ręczniki, a później odbieracie karty z powrotem. Naprzeciwko aquaparku kolejne baseny, tylko te nie są podgrzewane, ta woda jest dość zimna, bo dzisiaj jest wieczny dzień. Ta jest najlepsza zjeżdżalnia, z taką dentą się zjeżdża tutaj tak. Świetnie, świetnie. Tutaj kolejne baseny, tam jakieś fontanny w tym basenie, także spoko. O, tutaj dla dzieciaków kolejna zabawa. Jak jesteście z takimi mniejszymi dziećmi, to też mają gdzie posiedzieć. Idę już na plażę i tu jest bar. Nie wiem, czy będziecie teraz słyszeć. Słuchajcie. Polska muza leci. Jest sporo miejsc do posiedzenia, do poleżenia. Zobaczcie, to jest taki gruby piasek. Można powiedzieć, że jest dość pusto na tej plaży. No nie dziwię się, że ludzie tutaj też nie chcą jakoś siedzieć za bardzo i zaraz wam pokażę, jak wygląda tutaj morze. No to z tej strony to wygląda dużo gorzej niż Kołobrzeg. Patrzcie, w Świnoujściu lepsze plaże. Okej, ale temperatury wody jeszcze nie sprawdzałem, czy ciepła, czy zimna. Oho, powiem wam, że coś jak Bałtyk teraz. W lato, o, może tak. Jak ktoś lubi sobie popykać w tenisa, chociaż te boisko jest za małe, ale
Jak ktoś lubi, można sobie tutaj pograć. Też jest siłownia. Tam też jest aquapark, ale widzę, że on nie działa, ten aquapark, bo nie wiem, czy on nie będzie, właśnie nie jest robiony z tym skrzydłem, z którym Wam pokazywałem wcześniej, że on jest nowo budowany. Tutaj są te restauracje, co Wam ostatnio pokazałem. No patrzcie, jak to jest zrobione. Ładnie zielono. Czyli tak, japońska, indyjska i włoska. Dzisiaj jesteśmy zapisani do włoskiej, bo pamiętajcie, na swój przyjazd możecie skorzystać z 4 restauracji. Jak człowiek się zakręci, to jeszcze coś takiego znajdzie. A co to jest? A to jest wejście? Zastawione, zamknięte, może jakaś dyskoteka wieczorem. I to jest też bardzo dobra opcja moim zdaniem. Sprawa wygląda tak. Zjecie śniadanie albo nie pójdziecie na śniadanie i chcielibyście coś zjeść, bo do obiadu jest kilka godzin, no to tu jest Snack Hub się to nazywa i jak przychodzicie sobie po śniadaniu, jak tam już zamkną, tutaj jest otwarte. Otwiera się obiad w tej głównej, to tutaj jest zamknięte. Obiad się tam kończy, to przychodzicie tutaj na jakieś przekąski. I z kolacją jest tak samo. Do 1:00 w nocy można coś tutaj zjeść. Oferta nie jest tak bogata jak na tamtym śniadaniu, ale jest bar, można się napić jakiegoś drinka, wypić sobie jakąś Pepsi, jakiś soczek, tutaj są naleśniki, jedzeniowo też jest skromniej, patrzcie, jakieś wafle, tutaj są te burgery powiedzmy, jakieś tam parówki, co my tu jeszcze mamy, warzywa, o proszę, kolejne parówki, to było u nas na śniadaniu, więc pewnie część z tych rzeczy tutaj przyszła. O i te bułki są piękne, oni je wypiekają w tym piecu, pizzę też robią, są i frytki, aha i tu co? A, to też było ze śniadania, tak, czyli oni po prostu część rzeczy tutaj przynieśli. Niestety nie udało nam się z menadżerem tego hotelu załatwić za wiele rzeczy. W ogóle był nawet chamski, trochę się śmiał z tego, co się stało, więc spróbujemy zrobić to w inny sposób. Sprawy nie udało się załatwić, ale obiad trzeba zjeść. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na obiedzie. No to zaczynamy. Mari tutaj stoi przy barze, bierze jakieś drinki. O, jest i kolega. Zaczynamy tym razem od sałatek i lecimy. Tak wygląda mój skomponowany talerz. Mam kebaba, mam jakieś kulki mocy, jest ryż, jest ryba, tu jakieś jeszcze dodatki sobie wziąłem, a Marii w kebaba poszła. Smacznego. Skończyliśmy obiad, jeszcze jest piękne słońce do 16 jakieś 30, więc leżymy na leżaku, relaksujemy się, korzystamy właśnie ze słońca, trochę ten wiatr też ucichł. I co, jeszcze zaraz pokażemy Wam snack bar, właśnie ten late dinner, a później już kolację pewnie. Ale jak widzicie, ja leżę, jest ciepło, ale bluza wcale nie przeszkadza. No więc za ciepło to też nie jest. 16:29 i zobaczcie, na basenie już jest połowa słońca, połowa cienia.
Także niedużo brakuje, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że tu słońca już w ogóle nie będzie od tej godziny. Mało osób też już na basenie. No zresztą wieczory to tutaj są zimne. Ja teraz w samej bluzie siedzę, raczej w samej. Marcin w bluzie, w spodenkach, we wszystkim, ja tak samo, koszula, widzicie, marynarka, także za ciepło to też nie jest. Ostatnie chwile na basenie, zbieramy się, idziemy oddać ręczniki i jeszcze zaraz Wam coś pokażemy. 16:37, jest tu naprawdę już jest większość z basenu zacieniona. Z drugiej strony to cień, a tutaj chłopaki już sprzątają wszystko, nawet składają leżaki. Już na każdym basenie chłopaki sprzątają, a my idziemy ręczniki oddać. Właśnie tam na środku jest taki budynek. Zjeżdżalnie też już zamknięte. Przyszliśmy jeszcze do tego snack baru zobaczyć tak. To są pozostałości ze śniadania jeszcze. Jest jakiś sos. A, robią kanapeczki tutaj na świeżo, jakby ktoś chciał. Jest też chicken shawarma, czyli kebabik, tu jakieś bułki już zrobione. Fryteczki, chicken, czyli kurczaczek, mamy też biały ryż, mamy jakieś warzywa jest tutaj napisane. Warzywa, ragu, ale to nie. Ragu? To No mi, właśnie to mi na wyglądają kulki jakieś, wygląda to, co było, jak tak. mięso jakieś wygląda. Mamy dalej pastę, jakieś nudle smażą z dodatkami. O. Dalej pan robi pizzę. Kolega tu pizzę robi, wcześniej robił jajka z rana. Pizza, O, można sobie proszę. wybrać dodatki, coś słabo teraz Coś tutaj z mało dodatkami, tak. I sałatki, chili do wyboru. Dalej mamy sosy, bułki. Buły są, chleby. O, są desery i jakieś owoce, melon, jabłko, pomarańcza. To nie wiem, czy to jest pigwa, nie jestem pewna. Truskawek nie ma. Daktyle. Co tutaj dalej? No i dalej tak samo mamy sałatki. Wróciliśmy już do nas do pokoju i teraz z tej strony, jak już widzę po Marice, ładne kolorki, mamy jeszcze troszeczkę słońca, ale te słońce już jakby nie ogrzewa nas tak przez ten wiatr. O, Nadal wiatry spory, bo włosy chodzą. Także za ciepło to też nie było, ale dzisiaj mimo wszystko trochę promieni słonecznych złapaliśmy, opalenizny przy tym też. Także dzień na plus oprócz tej jednej sprawy z menadżerem. Tak, a teraz będziemy się powoli szykować, bo mamy restaurację Bazyliko, czyli włoską, taka à la carta, nie tą taką po prostu zwykłą. Mamy 1,5 godziny, więc prysznic, jakiś tam relaks jeszcze w pokoju. No i możemy wychodzić. Byliśmy teraz we włoskiej restauracji, nie pokażemy Wam jak ona wygląda, jak będziecie tutaj to będzie dla Was taka niespodzianka, aczkolwiek od 1 do 5 Marii? 2. 2 dokładnie, za sernik bym jeszcze pół dodał, 2,5. Sernik był dobry. 2 zostaje. Jesteśmy najedzeni, ale teraz idziemy do tej głównej restauracji, w której już byliśmy na śniadanie i obiad i pokażemy Wam jak wygląda kolacja. Jeszcze pół godziny podają, więc mam nadzieję, że będzie wszystko. No to chodźmy. W takich późniejszych godzinach też jest fajnie, bo nie ma aż tyle ludzi, jest luźniej, nie trzeba stać gdzieś tam w jakichś, i tak nie były długie, ale takich krótkich kolejkach po jedzenie. Tutaj są sałatki, to startujemy.
Ja jeszcze sobie skomponowałem taki talerz, niedużo jedzenia, połowina jedna, połowina druga, ziemniaki, ryż i ryba. Ryba też jest bardzo dobra, smakuje mi, więc biorę się za jedzenie. A u mnie tylko już deser, truskawki i granat. Zrelaksowaliśmy się jeszcze tam w barze ze znajomymi, którzy wyjeżdżają już jutro. Ostatnie drinki, ostatnie pożegnania. Tutaj już widzicie, też jest bar, ale jest zamknięty. Na basenie też spokój, pusto. U nas jest za 15, 23 i jak Wam wcześniej wspomniałem, kolacja do 21 albo do 20:30 zamknięta. I tam jest snack bar. O tej knajpie Wam mówiłem, że ona jest otwarta właśnie do 1 w nocy i że można tam sobie zjeść, napić się drinka, więc ja idę teraz sprawdzić jeszcze na koniec dnia, co oni tutaj podają do jedzenia. Na początek jest, jak to otworzyć, tak chyba będzie trzeba, zupa warzywna. Tutaj ryż basmati. Dobry ten ryż, lubię ten ryż, dobrze go robią. Tutaj widzę, są jakieś kurczaki, sery. Patrzcie, bo kolega zabija takie rolo. Super to wygląda. Tutaj zupa jakaś z kurczaka, pomidorowa. A tutaj mamy wołowinę. Pięknie wygląda. I jeszcze na końcu, to pewnie dużo ludzi będzie lubiało zjeść, czyli pizza na świeżo robiona. Do pizzy możecie sobie wybierać składniki, jakie chcecie, no za wiele ich nie ma, ale tak, zrobi Wam właśnie w tym piecu pan pizzę. Wróciłam do pokoju, mój ksiąciulu tutaj co on robi? Już w łóżeczku. Ja już leżę, czekam na Ciebie. Z jakimś dobrym filmem? No, z naszym serialem wczorajszym i przedwczorajszym, którego też do końca nie pamiętam, bo przysypiałem już tyle razy. Dobra, to nadrabiaj te odcinki, ja idę się wykąpać i dołączam. Okej. Do zobaczenia. To już wszystko w sumie dzisiaj. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Do jutra. Pa! Ciao!